Dzień dobry. Mamy dzisiaj temat nerki. Nazywam się Aleksander Herecki i chciałbym Wam dzisiaj ten temat poruszyć, przedstawić, jakie są problemy z nerkami, jakie są rozwiązania, jakie są mity, fakty. Niestety dużo osób brakuje im wiedzy na ten temat, jak zadbać o to, jak stwierdzić, czy może być problem i co w przypadku tym zastosować. Tak więc warto dosłuchać do końca, obejrzeć. Na samym końcu będą ważniejsze tematy. Więc nerki mamy takie dwie fasolki, centymetrów około 10, są ulokowane w okolicach tutaj brzuszka, przeważnie oni są, nie przeważnie, tylko są bliżej kręgosłupa i to są bardzo ważne organy, które tak samo jak wątroba, tak samo nerki są, one filtrują dosyć sporo płynów w naszym organizmie. Nerki filtrują około 200 litrów krwi dziennie, usuwając produkty przemiany materii i nadmiary płynów. Ten proces trwa 24 godziny. One nie przestają nawet pracować w nocy. Więc on jest nieprzerwany i wszystkie te szkodliwe substancje z organizmu są wyrzucane pod warunkiem, że te nasze nerki pracują prawidłowo. Oni mają miliony maleńkich filtrów krwi zwanymi nefronami, które bardzo odpowiedzialne za sprawność tych filtrów, kłębuszki nerwowe filtrujące krew i kanaliki, które zwracają niezbędne substancje do krwi. Nerki regulują gospodarkę płynami, gromadząc około 200 litrów płynów, ale tylko wydalają około 2 litrów moczy w ciągu doby. Więc nerki tak naprawdę stabilizują substancje chemiczne w organizmie, takie jak sól, potas i kwas. Nerki usuwają z organizmu produkty przemiany materii, takie jak mocznik, kwas moczowy, trucizny z moczem, więc krew dociera do nerek, zawiera nie tylko mocznik, ale także życiową, ważną wodę, czerwone krwinki, białka. Te składniki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Usuwają tak samo leki, jeżeli wcześniej stosowaliśmy, albo produkty uboczne w organizmie, czyli tak zwane wszystkie te szkodliwe nasze toksyny. Nerki wytwarzają również hormony, które regulują ciśnienie w naszej krwi, stymulują syntezę czerwonych krwinek i wspomagają zdrowe kości. Nerki również kontrolują równowagę pH w naszej krwi, więc jak widzicie, są bardzo odpowiedzialne. To są takie nasze dwa małe filterki w naszym organizmie, które organizm po cichu robi swoje i my nawet tego nie wiemy. My tak naprawdę dopiero poczujemy, jeżeli może być problem zaawansowany, a jak początki problemu, tak naprawdę problemu z nerkami nawet nie odczujemy przeważnie w takich sytuacjach. Więc warto pamiętać o tym, żeby na to zwracać uwagę. Tak? I jakie pierwsze oznaki osłabienia lub pracy choroby nerek mogą być? To jest przede wszystkim intensywny zapach moczu. To może być ból w okolicach lędźwi. To może być chroniczne zmęczenie. To może być swędzenie skóry. To mogą być problemy ze snem, obrzęki. To może być obrzęki nóg. To może być obrzęki na przykład nawet twarzy. Skurcze nóg oraz taka zamglenie mózgowa, czyli my jesteśmy dezorientowani. Więc takie rzeczy mogą sygnalizować, że to już praca nerek niewłaściwa, ale również może być związane i z wątrobą, i z innymi organami. Więc tutaj i jedno, i drugie, i trzecie warto zwrócić uwagę, żeby zapobiec poważniejszym problemom tak naprawdę. Obrzęki, które wspominaliśmy, tak jak mówiłem, mogą wystąpić w kończynach dolnych, mogą być tak samo w twarzy, a zwłaszcza właśnie pod workami, jak ktoś zmienia kolor ciemny, na przykład worki pod oczami, albo są opuchnięte mocno, to mogą pierwsze sygnały pracy złej nerek. Więc to jest pierwszy sygnał, gdzie na odległość możemy sami siebie stwierdzić przed lusterkiem, usiądźmy i sprawdźmy, czy takie rzeczy występują. Jak również może być niedokrwisto, czyli anemia może wystąpić w wyniku osłabionej produkcji erytrocytów przez nerki. To prawdziwe, poważne choroby, które człowiek później poprzez zmęczenie, obniżone wydolności organizmu może to odczuć. Tak samo skąpomocz, czyli to jest rzecz, która człowiek ma ograniczone wydalanie moczu. On nie jest w stanie dużo, w normie około 2 litrów, nie jest w stanie w normie wydalić moczu, tylko to jest poniżej około pół litru moczu w ciągu dnia, więc w tym przypadku organizm nasz
zatruwać się od środka tymi toksynami. I to jest też bardzo pierwszy z sygnałów, w których trzeba zwrócić uwagę, bo często ludzie myślą, a to nie poszedłem, albo trzymam długo, to dobrze i tak naprawdę później są inne konsekwencje tych problemów. Więc zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważny problem, który ludzie niestety nie zwracają uwagi. Tak samo osteodystroza nerkowa jest to skutkiem deficytu aktywnej formy witaminy D, co prowadzi do zmian metabolicznych i bólu kości. Czyli tak naprawdę są narażeni na złamanie kości. Ludzie myślą, że to jest problem, dotyczy braku witamin do kości, tak? A tutaj może być jednak to jest witaminy D, która niestety, nawet jak będziemy suplementować się poprzez witaminy D3 i inne, to nie będą oni dobrze uswajane, czyli organizm będzie i tak ich wyrzucał. Więc takie rzeczy mogą się wydarzyć, ale człowiek niestety nie jest w stanie w domowych warunkach tego nawet czasami stwierdzić, bo błędnie będzie się suplementował, tak? A co może na ten temat powiedzieć nam medycyna chińska? Medycyna chińska traktuje naszą energię jako centrum życiowe, co podkreśla znaczenie jako energię życiową, czyli energię można porównać do takiej baterii magazynującą i rozprowadzającą po całym organizmie wiele istotnych procesów. One są usytuowane przy kręgosłupie, gdzie mamy dosyć mocny przepływ krwi, które energii cały czas podtrzymują tą temperaturę 30, nawet bym powiedział 7 stopni i są bardzo odpowiedzialne za to, żeby było tam właśnie ta energia była życiowa, wewnętrzna dosyć mocna. Jeżeli jednak mamy obniżoną temperaturę naszego ciała, na przykład 35 zamiast 36,6, to też może być oznaką tego, że nasz organizm nie daje już rady, coś się dzieje i ta energia nasza spada. A według medycyny chińskiej to też może być związane z emocjami, czyli na przykład jesteśmy zestresowani, mamy lęki, mamy cały czas stres i takie rzeczy też wpływają na nasze nerki i one nie będą pracować prawidłowo, więc warto zwrócić uwagę w swojej sytuacji życiowej, żeby zapanować nad tym stresem, nad tymi lękami, emocjami, żeby one nie wpływały w ciągłe zmiany w naszym organizmie i wtedy to będzie pozytywnie działać. Nerki również lubią ciepło, regularne posiłki, jak również rozwijają swoich pasji, czyli to są tak naprawdę regularność, optymistyczność, czyli tak naprawdę dobry humor, czy unikanie stresu, tworzenie ciepłych i czułych relacji z ludźmi, żeby to wszystko prawidłowo funkcjonowało, bo nie mówimy tylko o fizycznym stanie zdrowia człowieka, ale również tak naprawdę psychologicznym, więc musimy popatrzeć z dwóch aspektów, żeby to wszystko prawidłowo funkcjonowało. Więc jak najlepiej zadbać o te nerki? Po pierwsze, nie pić za dużej ilości wody, jeżeli tak naprawdę nasz organizm do tego na początek nie jest przystosowany. Nasz organizm potrzebuje adaptacji. Jeżeli my piliśmy na przykład około 1 litra wody, a nagle dowiedzieliśmy się, że powinniśmy pić 2, no to nie oznacza to, że organizm zacznie w ciągu 1 tygodnia, zaadaptuje się i będzie to uswajał. Dla niego to będzie też duże obciążenie, więc potrzebno około miesiąca, nawet czasami 2 adaptacji, żeby zwiększyć ilości płynów do detoksykacji prawidłowego naszego organizmu. Jak również trzeba uważać ze spożywaniem dużych ilości soli. Sól oczywiście jest nam potrzebna, ale w odpowiednich ilościach. Jeżeli jest nadmiar tych substancji, no to może też doprowadzić do poważnych powikłań. Spożywanie dużych ilości cukru, czyli wszystkie te węglowodany, które teraz no niestety nakłaniają nas, mówią, że to jest wszystko niedobre, są też dobre w odpowiednich ilościach, ale jeżeli jemy za dużo tych cukrów, no to one też nam mogą szkodzić i trzeba po prostu to rozgraniczyć, tak? Również jak jest szkodliwe dla nas zatrzymanie moczu. Może to wydawać się dziwnie, ale człowiek tak samo jak jedzie samochodem albo jesteśmy gdzieś w komunikacji miejskiej, nie mamy możliwości skorzystania natychmiast z toalety, ale jednak to jest nie do końca zdrowe. Zatrzymanie moczu zwiększa ciśnienie we krwi, co może doprowadzić do niewydolności przyszłości nerek, jeżeli człowiek to będzie często praktykował. Tak samo jak jest brak witamin, minerałów dla zdrowia, dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, my potrzebujemy
prawidłowo się odżywiać, powinniśmy dostarczyć do organizmu wszystkie minerały, witaminy i inne składniki, które nam potrzebne, ale najlepiej to oczywiście z zdrowego wyżywienia, tak? Czyli najlepiej pójść do rolnika, kupić zdrowe produkty na targowisko, czyli nieprzetworzone produkty, które są zdrowe. Możemy jeść praktycznie wszystko, ale dbajmy o siebie, o swój organizm zapobiegawczo. Tak samo trzeba zwrócić uwagę na picie takich napojów jak na przykład kawa. Kofeina niestety podnosi troszeczkę ciśnienie w naszym organizmie. Jeżeli wypijemy 1 kubek, 2 kubki, 3, jeszcze nie ma problemu, ale jeżeli ktoś już pije 3, 5, 10, no to już niestety może być zaawansowany problem. Zwróćcie uwagę na to, że kofeina, czyli kawa, też odwadnia nasz troszeczkę organizm i zawsze po kawie powinniśmy się napić wody, żeby organizm mógł prawidłowo te wszystkie składniki wypłukać później z naszego organizmu poprzez morze. Spożywanie dużych ilości tak samo białka zwierzęcego może wpłynąć negatywnie na metaboliczne prace nerek. Im więcej białka spożywania są, tym intensywniej one pracują, więc my ich obciążamy w ten sposób, kiedy chcemy sobie zjeść większej ilości białek. Tak samo może być zły wpływ, zły sen, albo brak snu, albo pracujemy na przykład na drugiej, trzeciej zmiany, czyli nie ma systematycznego tak naprawdę trybu snu i wtedy nasze nerki nie mają swojego czasu na zregenerowanie się, a kiedy nie odpoczywamy odpowiednio, no to wiadomo, nasz organizm nieprawidłowo pracuje, on cały czas próbuje to zrobić, ale my nie dajemy na to mu możliwości, czyli człowiek, kiedy w ciągu dnia jest senny, apatyczny i to jest pierwsze oznaki, że nam zabrakło tego czasu się zregenerować. Oczywiście można praktykować w ciągu dnia pójść, jak to się mówi, drzemnąć na kilkanaście minut czy pół godzinki, ale w dłuższym czasie ciągłe takie niedosypianie, no niestety ma później swoje konsekwencje uboczne i nie ma takich osób zdrowszych, jeżeli porównamy jeden człowiek zdrowy, a drugi ten, który będzie też zdrowy, na początku zaczął pracować na trzecią zmianę i po roku, czy po 2, po 3 latach porównamy te dwie same osoby, będą się odżywiać tak samo, funkcjonować tak samo, ale pracować w różnych trybach, no to niestety będzie różny zupełnie, ten będzie kolorowy obraz, a ten będzie czarno-biało, nazwijmy to, więc zwróćcie też na to uwagę. Więc takich tematów na temat nerek jest bardzo dużo. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić, jak zadbać o te nerki, jakie sposoby możemy zastosować i co w tym tak naprawdę zrobić, jeżeli są problemy, odczuwamy bóle na przykład w lędźwiach, żeby to wykluczyć, jak zadbać na przykład w ciągu roku albo tylko na wiosnę. Są kilka narzędzi do tego. Po pierwsze, my zawsze zachęcamy, jeżeli jest wiosna, wczesna wiosna, skorzystać z soku brzozowego, który można pobrać samodzielnie od samej przyrody. Jest to krótki okres, około 2-4 tygodni maksymalnie, gdzie możemy po zimie zadbać o swoje nerki, czyli je oczyścić przez cały rok, one później będą dobrze funkcjonować. Jeżeli tak systematycznie będziemy robić, no to nie powinno być problemów. Kolejną rzeczą, którą warto zastosować, są dostępne zawsze w ciągu roku, jeżeli nawet są problemy bardziej zaawansowane, są nie tylko kamienie, ale i inne są załogi w nerkach, no to mamy dostępne zawsze ziółka Polpala. One są świetne, to nie jest u nas w Polsce dostępne jako roślina, to są z Indii importowane roślina, która ma jedną z najlepszych właściwości, jeżeli chodzi o uruchomienie pracy prawidłowych nerek, oczyszczenie tych wszystkich załogów i naprawdę bardzo wiele efektów można wtedy uzyskać, jeżeli na przykład postosujemy to przez kilka tygodni, żeby uruchomić pracę tych nerek. I jeszcze trzecią rzeczą, która jest świetnym w tym temacie, jest również arbuz. W lecie, kiedy jest sezon na to, korzystajcie, kupujcie arbuzy, tylko jedna uwaga, że niestety one są niestety na obecną chwilę też pryskane, więc pestycydów też jest dużo tych, więc trzeba troszkę uważać. Jak sprawdzić, jak zadbać o to, że na przykład jak macie dostępność, pójść do rolnika, czy pójść na przykład na targowisko i przypilnować, czy ten produkt akurat dobrej jakości,
No i są takie urządzenia, u nas też są na sklepie, na naszej stronie medycynaludowa.com, są takie testery żywności, gdzie możemy sobie wkuć na przykład do produktu warzywa, owoce, czy na przykład mięso i sprawdzić, czy on nie jest nafaszerowany jakąkolwiek chemią. I to jest świetne urządzenie, które możemy się zapobiec, o swoje zdrowie zadbać. Więc takie rzeczy jak najbardziej bardzo fajnie mogą pomóc w zadbaniu o swoje zdrowie. Teraz chciałbym poruszyć temat, mamy takie kilka przygotowanych mitów i faktów na temat właśnie nerek, bo wiele osób po prostu nie myśli na ten temat, a jeżeli problem zaczyna, no to ma wiele pytań i niejasności. Jeden z takich tematów na przykład jest, jeżeli nerki nie bolą, no to czy nie ma problemów z nerkami? No i to właśnie błąd jest, że ludzie myślą, jak nie bolą, to nie ma. No i zdecydowanie większość chorób nerkowych przebiega bez bólu tak naprawdę, ponieważ oni mają minimalną liczbę zakończeń nerwowych. Głównym tak naprawdę przyczyną bólu mogą być kamienie nerkowe, torbiele nerek, zapalenie nerek, ale to już stadium tak naprawdę już zaawansowane, tak? Czyli kiedy już to czujemy, czyli jest już problem, czyli na przykład jeżeli kamienie będą się wdalać czy z nerki poprzez takie malutkie dróżki, no to one niestety jak zapchają się, no to później ból do niewytrzymania, nawet porównywalny jest, jak to kobiety potrafią oczywiście urodzić dziecko, mniej więcej do takich bólu można to porównać i później niestety jest problem, więc warto zapobiec, oczyszczając nasze nerki raz na jakiś czas. Kolejnym mitem jest głównym obaleniem dysfunkcji nerek jest obrzęk, tak? Czyli głównym objawem jest dysfunkcji nerek jest obrzęk i to jest niestety nie do końca jest prawda, że obrzęki nie zawsze spowodowane z patologiczności nerek. Najczęstszym i bardzo niespecyficznym objawem to jest, tak? Czyli obrzęk może również pojawiać się w przypadku chorób innych narządów, układów, na przykład takie jak z sercem problemy, rozwojem niewydolności na przykład serduszka, może być inne limfatyczne, na przykład organy nasze źle funkcjonować, jak na przykład śledzione i inne rzeczy tak naprawdę mogą na to wskazywać. Kolejnym pytaniem takim, które często ludzie zadają, to jest na przykład, czy z jedną nerką już można długo żyć. No i fakt jest taki, że w praktyce spotykamy wiele pacjentów, osób i dzieci nawet czasami, u których była jedna nerka w wyniku z niedorozwoju w okresie embrionalnym i oni normalnie funkcjonują jak normalny człowiek, tak? Czyli tutaj nie ma ograniczenia. Oczywiście no, oni powinni zwracać na to uwagę, że zamiast dwóch, jak to się mówi, jedna zapasowa jest tylko jedna, więc tutaj nie ma możliwości ryzykowania. Najlepiej jednak dbać o siebie profilaktycznie, ale oczywiście to jest każdego wybór. No i teraz kolejnym pytaniem może być przewlekła choroba nerek, czy jest rzadka i czy ona występuje tylko u osób dorosłych. No i niestety nie, dlatego że przewlekłe choroby nerek diagnozuje się również u dzieci, które są młodymi pacjentami, u dorosłych i osób nawet pracujących. I 10% pacjentów dializowanych to osoby poniżej 25 lat roku. Czyli proszę zwrócić uwagę, że nawet młody człowiek może mieć problemy już z nerkami, a takie osoby na przykład mogą być, jak ktoś już zaczyna pracować, idzie na przykład pracować na fabrykę, gdzie jest dużo chemii, organizm nie jest w stanie to przetworzyć, gdzie mamy styczność i w kropelkowej, czyli w powietrzu, jeszcze na skórze mamy, jeszcze na przykład się źle odżywiamy, fast foody jemy i to wszystko inne, czyli organizm całkowicie ma cały czas styczność i on nie jest zdolny wszystkiego tego wydalić i często to są na przykład jeden z problemów takich mogą być, więc warto na to też zwrócić uwagę. Kolejnym tematem, pytaniem to może być, czy jeśli bolą cię plecy, czy oznacza to, że masz problemy z nerkami? No właśnie nie do końca. Przyczyną bólu pleców tak naprawdę może być również choroby neurologiczne, bóle mięśni, przepukliny, kręgosłupy i tak dalej. Więc nie zawsze, że nasze plecy bolą, to oznacza, że to, że mogą być nerki, ale również może być to z tego powodu powiązane. Więc jeżeli na przykład nie mamy możliwości naprawić, próbowaliśmy ćwiczenie, nie pomaga, no to zadbajmy, wtedy spróbujmy te nerki. I odwrotnie, jeżeli to może być przyczyną, no to spróbujmy też ćwiczenia, na przykład takie rzeczy, jak my pokazywaliśmy wielokrotnie, ćwiczenia, jak siedzimy i się kręcimy, czyli mówimy o takim ćwiczeniu, siedzeniem prostym i kręcimy się, jest świetną rzeczą, gdzie nasze nerki też może uruchomić. Więc polecam domowym sposobem 5 minut dla siebie, a na pewno później Twój organizm jak najbardziej się w ten sposób się odwdzięczy. Kolejnym pytaniem może być, aby wprowadzić zdrowy tryb życia, należy pić co najmniej 2 litry wody dziennie. No i właśnie to jest taki temat, który ludzie niestety
no, poczytają wiele informacji i ludzie później błądzą, czy tak zrobić, czy inaczej zrobić, czy powinniśmy pić samą wodę, czy dodatkowo jeszcze napoje wliczane, to no i jak to rozwiązać? No i przeciążenie tak naprawdę płynami, czy dużej picie ilości płynów nie jest do końca też wskazane dla nerek, dlatego że one są obciążane w ten sposób. Więc tak naprawdę najprostszym takim obliczeniem, powiedzmy, kobieta powinna wypić około 1,5–2 litrów płynów, facet 2–2,5. Oczywiście mówimy o takim o tradycyjnym, powiedzmy, wzroście, wadze i tak dalej, bez jakichś tam zmian, tak? Jeżeli człowiek pije samą wodę, tak naprawdę to jest chyba najlepsze moim zdaniem rozwiązanie, dlatego że to nie obciąża pracę naszego organizmu. Woda przychodzi, robi swoje i wychodzi. A jeżeli to dołączamy na przykład kawę, herbaty, zupy i inne, jednak wtedy ten organizm troszeczkę już pracuje z obciążeniem, ale również te płyny jak najbardziej pomagają. Więc tutaj są dwie szkoły, ja bym połączył je w dwie. Najważniejsze, żebyście się nawadniali, zwłaszcza starsze osoby niestety zapominają to robić, więc pilnujcie swoje babcie, prababcie i inne starsze osoby. Zapytajcie, na przykład pójdźcie jak będziecie przy rozmowie, przy spotkaniu, czy pijesz wodę, jak często, jak dużo. Postawcie butelkę na przykład na stole najprostszym sposobem. Butelka na stół i ona ma być do wieczora być pusta, czyli taka jedna butelka w ciągu dnia powinna być opróżniona i w taki sposób najprościej o swoją rodzinę, o swoją najbliższą osobę najlepiej zadbać i wtedy będą dobre efekty. Kolejnym pytaniem, które może być, to jest wątroba nie ma wpływu na pracę nerek. Czy ma, czy nie ma? No ma, dlatego że najpierw nerki dostają całe tak naprawdę nasze pożywienie, wszystkie te elementy i przekazują później z nerek, przekazują też później z wątroby do nerek, tak? Czyli wątroba współpracuje z nerkami, każdy z tych organów spełnia swoje funkcje, więc nie możemy ich rozdzielić. Jeden organ bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować, bo on nie wykona funkcji jednego za drugiego, więc tutaj i on jest odpowiedzialny i drugi, dlatego my zawsze tłumaczymy, żeby jak najbardziej zadbać o całokształt, czyli wątrobę, nerki, jelita, wytruć pasożyty, żeby faktycznie ten organizm dobrze funkcjonował i wtedy tak naprawdę cała ta harmonia zaczyna się w naszym organizmie się dziać. Kiedy człowiek jest zdrowy, to wtedy szczęśliwy, no i wtedy są świetne tak naprawdę efekty. I kolejnym pytaniem może być na przykład, nie ma możliwości zregenerowania pracy nerek, czy jest jakieś sposoby? No i to już właśnie omówiliśmy, tak? Jeżeli chodzi o ziółka polpala, o sok brzozowy, i również jak najbardziej wleci jeszcze arbuz. Ja myślę, że to są 3 naturalne narzędzia, które każdy może mieć u siebie w domu, w określonym oczywiście czasie i w ciągu roku, jeżeli zaplanujemy, to na pewno to nam pomoże. Kolejnym pytaniem może być na przykład, jeżeli dana osoba rozpoczyna dializę, czy oznacza to, że zostało to jej kilka miesięcy życia, bo to już jak człowiek potrzebuje dializy, no to już są naprawdę zaawansowany problem z nerkami, gdzie on już nie filtruje, nie jest samodzielny, nie jest sprawny, czyli praktycznie poniżej 75% zdolności praktycznie spadło. Czyli sztuczne oczyszczanie organizmu w tym przypadku może przedłużyć życie pacjenta nawet o 20, a czasem nawet i więcej lat. Czyli nie jest powiedziane, że człowiek dializowany już umiera za kilka miesięcy, ale niestety komfort tego życia jest bardzo znikomy, dlatego że no niestety cały czas filtracja tej krwi niestety ma swoje konsekwencje, takie na przykład jak w przyszłości niestety po takich oczyszczaniach, dializowaniach krwi nasz organizm nie ma tej odporności, zaczynają się inne dolegliwości, albo to są alergiczne, albo to są problemy skórne, albo to są problemy trawienne i odporność praktycznie zawsze spada. Więc tutaj trzeba na to uważać, jednak zachęcam zapobiegawcze o to dbać, żeby jednak nie doprowadzić do takiego stadium. Kolejnym pytaniem pytałem się czasami naszych kuracjuszy, czy wszystkie choroby nerek są nieuliczalne. No i tutaj są różne oczywiste stadia w zależności czy też człowiek, jaki tryb prowadzi życie, jakie stadium na obecną chwilę jest i co możemy pomóc. Czasami przypadki są, gdzie udaje się jak najbardziej, duże rzeczy możemy zdziałać, więc warto zapobiegawczo zadbać o to, żeby do tego nie doprowadzać, ale są czasami przypadki, gdzie jest człowiek już dializowany i my na przykład takich osób w naszym ośrodku Akademii Medycyny Regeneracyjnej, no niestety
odmawiamy, dlatego że no, nie widzimy efektu takiego, co byśmy my oczekiwali, bo człowiek, wiadomo, liczy na to, żeby całkowicie wyzdrowił w szybkim tempie, ale czasami tak się nie występuje przy takich zaawansowanych problemach jak zdializowanie. Kolejnym pytaniem może być, niewydolność nerek może wystąpić nawet wtedy, gdy dotyczy to tylko jednej nerki. No i tutaj, jeżeli niewydolność nerek występuje, gdy uszkodzone są obie nerki, zwykle nawet jeśli jedna z nerek jest całkowicie zajęta, ludzie nie mają problemu z takim, żeby ta druga nerka przyjęła tą pracę pierwszej, czyli człowiek normalnie może funkcjonować z jedną nerką, do momentu oczywiście, jak ona będzie dobrze funkcjonować. Więc tutaj wszystkie te rzeczy warto pamiętać, żeby o to dbać wcześniej. Kolejne pytanie. Czuję się dobrze, co oznacza, że z moimi nerkami wszystko w porządku. I to jest właśnie ludzie w większości tak samo jak i ty, tak samo jak i ja. Możemy łudzić się z tego, ale niestety dolegliwości mogą występować wcześniej, które my nie czujemy objawów. W większości pacjentów we wczesnych stadiach przewlekłej choroby nerek nie występuje żadne objawy. Dlatego, żeby to sprawdzić, można najprościej pójść dać morfologię, można zbadać USG, można zdać na przykład mocz na badanie i sprawdzić, co się z tym organizmem naszym dzieje. Tak jak mówiłem, nawet jak oddajemy mocz, to kolor moczu też się może zmienić, nie powinno być to w kolorze normalnym, takim żółtawym, nie powinno być to się ani pienić, ani inne kolory czerwone na przykład, które się zmieniają czasami przy krwiomoczu czy innych dolegliwościach, więc na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli mamy na przykład wydalanie moczu z czuciem pieczenia, no to też jest objawem, że już nie jest w porządku, czyli nerki wyrzucają te kamienie i oni podrażniają na przykład cewkę moczową, więc to też są jedne z objawów, które możemy odczuwać na co dzień, a człowiek niestety nieświadomy może mieć problem z tym. Kolejnym pytaniem może być, choroba nerek może prowadzić do zaburzeń snu. Oczywiście nie ma bezpośredniego związku z tym, ale jeżeli człowiekowi dokucza problem z nerki, to on może się nie wysypiać, ta okolica nerek może być bolesna, on może na przykład często wstawać do toalety, jeżeli są w drugą stronę problem, więc tutaj jak najbardziej może być to powodowane tym, że człowiek się nie wysypia, a człowiek się nie wysypia, no to wtedy niestety się nie regeneruje prawidłowo. I kolejnym pytaniem tutaj może być na przykład, czy nerki trzeba czyścić i czy to prawda. Tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że jak najbardziej powinniśmy nasze nagromadzone tam kamienie czy tam inne załogi raz na jakiś czas trzeba im pomóc z tym. Pomóc. Nikt nie mówi, że oni nie są samodzielni, oni potrafią też wiele rzeczy samodzielnie działać, ale poprzez nasz tryb życia, poprzez nasze wyżywienie, poprzez nasz stres, niestety nasze nerki czasami mogą prosić o pomoc. Tylko niestety my ich nie słyszymy i w tym jest tak naprawdę problem. Kolejnym pytaniem może być tutaj, podczas przeszczepu nerki mężczyzny i kobiety nie mogą przekazywać sobie nawzajem narządu. Mogą, czyli mężczyźni i kobieci mogą przekazywać sobie nerki, jeżeli już do tego doszło, że potrzebują pomóc jednym drugiej osobie, bo ta funkcja budowy jest taka sama u mężczyzny i u kobiety. Funkcja nerki jest również taka sama. Kompatybilność jest określana na podstawie dodatkowych testów, które w lekarzach już w szpitalu mogą to określić. Kolejną rzeczą pytanie może nastąpić, oddawanie nerki wpływa na zdrowie i funkcje seksualne. Jak najbardziej tutaj faktem jest takim, że dawstwo jest bezpieczne i nie wpływa na zdrowie ani funkcje seksualne. No to jest powiedzmy o fizycznych, ale myślę, że w jakimś procencie na pewno to troszeczkę wpływa. To jest oczywiście moje zdanie. Kolejnym pytaniem może być, jakość życia z jedną nerką jest znacznie obniżona, czyli tak jest faktem. No i zdarzają się przypadki, gdzie brak jednej nerki u pacjenta stwierdza się w wieku dorosłym. Oznacza to, że żył całe życie i nie wiedział o tej tak zwanej anomalii. Więc ograniczenia w ilości spożywanych płynów ani żadna specjalistyczna dieta nie są wymagane w tym przypadku, jeżeli pozostała nerka jest zdrowa i ona dobrze funkcjonuje. Więc tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, że
jedna nerka jak najbardziej w stanie funkcjonować, ale naprawdę, jeżeli mamy dwie, to dbajmy je do ostatniego momentu. I jeszcze tutaj ostatnie takie pytanie, które mam przygotowane. Lekarstwa nie mogą pogorszyć stan nerek. I czy to jest prawda? No i myślę, że jednak i ze mną się zgodzicie, że niektóre leki przyjmowane przez dłuższy czas mogą wpływać na zdrowie nerek, tak samo jak i na wątrobę, i na nerki, i na układ nasz trawienny czy jelita. Czyli na przykład lek nawet zawierający ibuprofen może w pewnych okolicznościach pogorszyć stan nerek, zwłaszcza w połączeniu na przykład z chorobami nerek, tak? Takie jak cukrzyca lub podczas przyjmowania leku z nadciśnienia, gdy nerki nie dopływa wystarczająca ilość krwi, czyli one wtedy nie są w stanie dobrze spełnić swoje funkcje, nie filtrują. I to jest rzeczy, które ludzie niestety nie myślą na ten temat. Oczywiście boli coś nas, bierzemy lek przeciwbólowy, bierzemy lek tam inny i inne rzeczy, no i to łączymy wszystko w jedno, no i wtedy wychodzi taka bomba, gdzie niestety nasz organizm mówi fiesta, dziękuję, już więcej nie mogę, no i wtedy już jest tak naprawdę problem. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że nasz organizm też mówi i dużo sygnałów wysyła, przekazuje nam tą informację, tylko że my nie potrafimy niestety słuchać jego, tak? My powinniśmy się nauczyć, aha, coś się dzieje, coś nas dotykamy, coś nas boli, tutaj możemy sobie brzuszek pomasować, gdzie nasze wewnętrzne organy takie dosyć głęboko pomasować, jeżeli wszystko powinno być w naszym brzuszku mięciutkie, bez żadnych ostrych bóli. Jeżeli tylko odczuwamy jakikolwiek ostry ból, jakiś kamień tam na przykład, a to nie jest tam, gdzie żebro, czy nie jest jakieś tam kościa na przykład biodrowa, a tam, gdzie mamy jelita i inne organy, to wszystko powinno być mięciutkie. Jeżeli tam jest problem, no to jest już sygnał, gdzie powinniśmy się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Jeżeli zaczniemy to dbać o to, to na pewno nasz organizm jeszcze ma duży potencjał, żeby to naprawić. Właśnie dlatego w naszym tutaj ośrodku Akademii Medycyny Regeneracyjnej potrafimy wiele rzeczy zdziałać, mamy podejście holistyczne, mamy wiele zabiegów detoksykacji organizmu, pobudzamy całą limfę, żeby to wszystko uruchomić i wyrzucić ze swojego organizmu, czyli tak naprawdę wspomagamy nasze organy, żeby oni się szybciej zregenerowały i potrafiły tak naprawdę odbudować nasz cały system odpornościowy. Na tym tak naprawdę to polega i trzeba o tym pamiętać, że nasz organizm ma duży potencjał, tylko tak naprawdę my sami im w ten sposób przeszkadzamy, świadomie lub nieświadomie. Dlatego warto o tym wiedzieć, żeby zapobiegać i dbać przede wszystkim o innych, żeby ci ludzie, którzy są mniej świadomi, można było im pomóc lub naprowadzić lub skierować do jakiegoś innego specjalisty, żeby jednak jeżeli widzimy na przykład po oczach, na przykład po skórze czy po innych objawach, które mogą wystąpić, że to może być pierwszym sygnałem, więc nie zwlekajmy, sprawdźmy. Robimy oczywiście badanie techniczne samochodu, robimy wymianę filtrów oleju w samochodzie, ale niestety o siebie zaniedbujemy, więc zwróćmy na to uwagę, żeby można było zapobiegawcze dbać o siebie profilaktycznie, niż później tak naprawdę leczyć już poważne choroby. Mamy tutaj około 20-30 osób, uczestników na Zoomie, może chcieliby coś ze swojego doświadczenia powiedzieć, może macie doświadczenia z rodziny, czy innych osób, którzy mieli problemy na przykład z nerkami lub innymi dolegliwościami i co u nich się wydarzyło, jak zostały metody inne zastosowane. Zachęcam się udzielić, żeby tutaj uświadomić innych osób, że są takie poważne tematy, które niestety ludzie nie wiedzą. Pani Halinko, proszę. Dobry wieczór wszystkim. Ja właśnie od przetrzymywania moczu, to w latach 70., 5, chyba 6 rok gdzieś, pracowałam z panami i oni nie byle gdzie się odwrócili, wysikali, a ja jako geodeta szczere pole nie miałam się gdzie wysikać. I przez przetrzymywanie moczu dostałam takiego silnego ataku nerek, że gorączkę miałam ponad 40, ale wtedy u lekarza byłam, wtedy jeszcze medycyny naturalnej nie stosowałam. Wyszłam z tego, zmieniłam pracę siedzącą, już mało chodziłam w teren, tylko kreśliłam mapy i nie mam do tej pory kłopotu z nerkami. Ale dbam, uważam, o nerki, bo według tego, co ja wiem, to lubią ciepło nerki. Także
Chodzę w pasie takim ocieplającym najczęściej. Sąsiadka to mówi: nie zdejmuj zima, lato, bo nerki lubią ciepło. No jak bardzo ciepło, to zdejmuję, ale często używam właśnie i nawet całą rodzinę zaopatruję na gwiazdkę, pod choinkę, pasy daję wszystkim i co niektórzy mi dziękują, że bardzo dobry prezent, sprawdzony, nie boli ich kręgosłup przy okazji i nerki. Także dziękuję. Ja bym tutaj chciałbym jeszcze dodać, jeżeli chodzi o Panią Halinkę, jak tutaj mówiła na temat właśnie trzymania moczu i to właśnie stan zapalny się utworzył, bo ludzie niestety nie rozumieją, że z wątroby najpierw idzie wszystko powiedzmy do nerek, a później z nerek idzie do pęcherza, więc tak naprawdę nerki odfiltrowały to, co powinno zostać w naszym organizmie, a resztę wyrzucili do pęcherza. Więc tak naprawdę te toksyny, wszystkie inne środki, które niepotrzebne, tak zwane syf, ma się z moczem wydalić. Więc jak dużo to trzymamy, długo to trzymamy w naszym organizmie, tak naprawdę się robi właśnie ten stan zapalny, który później w ciągłym procesie, jak tylko ten stan zapalny się utworzy, no to później jest problem, żeby jego się pozbyć, bo to jest miaro powiedzmy w takim zamknięciu, gdzie ciężko się dostać, więc trzeba z tym po prostu uważać, żeby tak naprawdę do tego nie powrócić i jednak niezdrowo jednak długo trzymać mocz w organizmie. Jeżeli mamy pragnienie, to jednak idźmy do toalety i zróbmy swoje, żeby nasz organizm mógł normalnie, prawidłowo funkcjonować. Ja by tylko dodał, że bardzo dobrze działa borowina jeszcze dodatkowo, jeżeli dawać albo na całe ciało, albo z tyłu na plecy, niesamowite dobrze działa. Skręty. Oleg tak malutko powiedział, że skręty. Te skręty dają niesamowity efekt. No, tak jak my kręcimy все, to даже do centymetra kamieni wychodzić z nerek, kiedy takie skręty człowiek robi, chociażby 5 minut dziennie. Dalej, zioło jest taka barwówka czerwona, liście tej barwówki czerwonej bardzo dobrze zlikwidowują stany zapalne i uruchamiają bardzo dobrze pracę nerek. Też pamiętać trzeba o tym. Bardzo dziękuję pani, że przede mną mówiła o tym, że nerki lubią ciepło. Ja wam powiem tak, że dużo ludzi mają problemy z nerkami z powodu przeziębienia. Ale pierwszym ratunkiem po przeziębieniu, pamiętajcie, to jest wanna z ciepłej wodą, wystarczająca. I nie tylko ratunek, żeby nie zachorować, ale pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, kiedy jest atak bóli nerkowej, to trzeba przyjmować wannę z ciepłej wody. Pamiętajcie o tym. Lepiej dodać jeszcze sól do wanny, jeszcze zwiększa ten efekt, żeby ten atak znikł. Tak samo nerki nie lubią przeziębienia, ale bardzo dobrze i znieczulają to hartowanie zimnej wody. Niesamowity efekt. Także nie tylko ciepło lubią nerki, ale i zimną wodę, ale w postaci hartowania całego ciała. Na nerki nie trzeba i na nogi nie trzeba. A na cały organizm, głowę do pięt działa niesamowite. Także no, proszę zwrócić uwagę na to, co ja teraz powiedział. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, co wykonują nerki. To wydalenie faktycznie wody płyną różnych składników z organizmu człowieka. I co jeszcze można zastąpić tą pracę, trzeba pamiętać, że jest na przykład taka rzecz jak sauna. Człowiek w saunie pociется i wydaляет tak samo wodę z organizmu. Także, żeby ułagodzić i zmniejszyć faktycznie problem taki z nerkami, to można spokojnie jeszcze dodatkowo używać sauну
і нирки будуть працювати трошечки lepiej. Chciał tylko dodać jeszcze dodatkowo, że przy oczyszczaniu organizmu, ja даже w książce swoje pisał o tym, że trzeba oczyścić na przykład od pasożytów, oczyścić jelita, oczyścić wątrobu, a później tylko oczyszczać nerki. Także jeżeli wy będziecie chcieli подбать и уздоровить jakiekolwiek części w organizmie, to trzeba iść po kolei, a nie rozpoczynać od końca. Wszystko po kolei. No co, do widzenia, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. Do widzenia. Też chciałbym wam dużo życzyć zdrówka, podziękować za wasze tutaj zdania, pytania, opinie i cieszę się, że jest coraz nasze tutaj większe grono jest świadomych ludzi, którzy chcą uczestniczyć, chcą dbać o swoje zdrówko. Łączmy się razem, dbajmy o siebie nawzajem i na pewno to zaowocuje. Życzę wam jeszcze raz zdrówka i do zobaczenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.